witam Was. Jesteśmy u pana Pawła Gwardyca, gdzie mamy produkt do dyspozycji karbon o takich właściwościach, o takiej strukturze i o takiej zawartości węgla organicznego, węgla aktywnego, kwasów humusowych. Powiem tak, jest to produkt stricte doglebowy. Produkt, który ma nam poprawić strukturę gleby, przywrócić warunki glebowe, takie, które mieliśmy lata temu. Ponieważ, panie Pawle, te warunki glebowe, które mamy teraz, są tragiczne. Ja wczoraj wróciłem z kilku sadów, gdzie zobaczyłem analizy glebowe, to po prostu byłem przerażony. I producenci, którzy produkują swoje owoce, mówią, że zawartość materii organicznej równa się próchnica. Błąd ogromny. Moi kochani, to jest błąd. Musimy zasilać gleby nie dawkami śmiesznymi, 20 litrów, 50 litrów czy 5 litrów na hektar, ponieważ jest za późno na ten moment na takie dawki. Ten produkt stosujemy w dawce rocznej, minimalnej, to jest 250 litrów. Panie Pawle, zgodzimy się z tym, że zawartość, powiedzmy, biologii w glebie, która jest, to jest tylko na dokarmienie i podtrzymanie tej jakości gleby, którą teraz mamy na ten moment. 20 litrów na hektar. Przeliczyłem to sobie, to znaczy, że dajemy 2 krople na 1 metr kwadratowy. No więc wszyscy mogą sobie to po prostu uzmysłowić, jak 2 krople mogą zmienić cokolwiek w glebie. Wszyscy dobrze wiemy, z panem Pawłem też tutaj siedliśmy wiele razy i wiemy, że w każdym naszym gospodarstwie, naszym przedsiębiorstwie, naszej firmie, bo jesteśmy wszyscy producentami, tak jak wy, moi państwo, producentami owoców, ja jestem producentem produktów, które mają nam tą glebę odżywić i wspomóc ją, musimy mieć tą ekonomię. Tutaj tę ekonomię mamy, panie Pawle, ponieważ ten produkt, dawkując powiedzmy około 250 litrów na hektar, tak, mamy przelicznik około 600-700 zł do hektara. W stosunku do tego, co możemy zebrać z tego drzewa, jakość tego plonu i owocu, ale, panie Pawle, ja tutaj przerwę, trochę zmienię ten cały tok. Mam powiedział kwasy humusowe, bardzo ogólnikowa nazwa. Jest produkt bogaty w węgiel aktywny, który tak naprawdę jest nam w stanie zapobiec wielu chorobom glebowym. Nie daje ten produkt, tak? No generalnie musimy spojrzeć na to, co się dzieje w sadach. W sadach mamy duży spadek próchnicy w glebie, tak? Kiedyś, nie ma zdominowania. Kiedyś oczywiście dawało się nawozy organiczne, obornik i tak dalej. W tej chwili bazuje się głównie na nawozach syntetycznych, sztucznych, które no nie dają nam próchnicy. A próchnica, proszę Państwa, to jest coś, co jest najlepszego w glebie. Najlepszego w glebie. Według mnie to, co ja zauważyłem po zastosowaniu karbochumika u siebie w sadzie, to to, że przede wszystkim zmieniła się struktura gleby. Ta gleba jest bardziej pulchna, czyli no generalnie bardziej napowietrzona, tak? I następna rzecz, to co daje nam próchnica, to jest to, że wybacza nam w tej chwili różne błędy, które popełniamy w czasie nawożenia. Musimy mieć stosunki węgla do azotu wyrównane, proszę Państwa. Produkty węglowe, no po to właśnie są, żeby te warunki wyrównać, ponieważ przenawożenie naszych gospodarstw jest gorsze, panie Pawle, niż niedokarmienie roślin. Z tym, że nie potrzebuje szukać składników mikro, makroelementów gleby, ponieważ ona ma wszystko pod nosem. A ona ma szukać, ona ma system korzeniowy, który wpływa na odporność rośliny, zdrowotność tej rośliny. Mamy wiele przypadków chorób różnych drzew. Z jakiego powodu? Z jednego powodu. Z tego powodu, że jeśli roślina jest osłabiona, bo gleba jest nieodpowiednio przygotowana do tej uprawy, to roślina będzie osłabiona. Tak jak z naszym organizmem ludzkim żywym. Jeśli my będziemy mało odporni, będziemy łapać choroby, będziemy mało odporni i musimy po prostu zrównoważyć kwasy humusowe, nazwa ogólnikowa, ale węgiel aktywny, materia organiczna i młody węgiel brunatny. Bardzo dobry produkt ekologiczny z certyfikatem holenderskim FIBR i naszym polskim jungowskim. Produkt, który ma nam przynieść zyski, korzyści spokój przede wszystkim psychiczny też, tak? No więc ja teraz powiem to, co ja zauważyłem, jakie korzyści mam po zastosowaniu karbochumika. Pierwsza rzecz, to co powiedziałem, to jest poprawienie struktury. A poprawiona struktura gleby to jest bardzo wiele następnych czynników, które wpływają pozytywnie na nasze drzewa. Po pierwsze,
łączenie, wiązanie wody. Mamy problemy z suszą i wszyscy mówimy o tym, że tej wody brakuje w sadach. Jeżeli popada deszcz jakiś ulewny, to ta woda spływa, dlatego że po prostu nie ma materii organicznej, nie ma próchnicy w glebie. 1% próchnicy w glebie potrafi związać do 200 000 litrów wody. To jest bardzo dużo. Następna rzecz to jest sorpcja tych wszystkich składników makro i mikro. Ale kiedy będzie dobra wilgotność, to wtedy jest to dostępne. Tak, ale która Wasz na przykład niedostępny, kiedy będzie zbyt sucho, niedostępny dla roślin. Jeśli dobra wilgotność jest transportowany, pobierany. No, dokładnie woda tak ma jest. wpływ na kolejne czynniki. Woda wiadomo, a woda też nie jest tania. Następna rzecz to jest łączenie, wiązanie wszystkich mikro i makroelementów. Wtedy, kiedy mamy te makroelementy, mikroelementy, próchnica wiąże to, oddaje wtedy, kiedy drzewa potrzebują. Znaczy wypłukiwanie to jest jedna rzecz, To są a druga wiązania. sprawa, że my możemy doprowadzić do tego, że jest zbyt dużo niektórych składników, tak, które I mogą musimy to- powodować blokowanie pobierania następnych Tak jest. składników i tak dalej. Czyli ta próchnica nam buforuje, czyli Czyli równoważy znowu nam to, co się, Tak, co właśnie. się dzieje w glebie. I coraz częściej spotykamy się z takimi sytuacjami, że mimo, że wydaje nam się, że nawozimy nawozami tak jak należy, dajemy dawki, które są zalecane, a są jakieś problemy, nekrozy, zasychania liści i tak dalej. Nie wiemy ale skąd. to nie wiemy skąd, tak? A to jest po prostu A to już wiemy, bo to jest- to jest po prostu to, już że wiemy, mamy to jest to. pewne To jest to po prostu. zaburzenia równowagi w glebie. W zeszłym roku plon na przykład na Prince'ie był bardzo dobry, ale w tym roku był również dobry, czy nawet bardzo dobry. Zasługa między innymi tego, że wprowadzam dużo do gleby substancji organicznej, która później zostaje przekształcona w próchnicę. Zapominamy zdecydowanie o tym, że próchnica to jest po prostu podstawowa rzecz, Każdy o którą uprawny. powinniśmy zadbać w sadzie. Jeździmy, ugniatamy, dajemy mnóstwo chemii do tej gleby, a nic nie robimy, żeby po prostu poprawić jej stan. To jest organizm żywy, w którym żyje mnóstwo mikroorganizmów, które musimy dokarmić, między innymi substancją organiczną. To są różne procesy chemiczne, biochemiczne, które tam zachodzą. Jeżeli ich nie będzie, a zakłócimy, no to automatycznie zakłócimy i wzrost tego, co rośnie na tej glebie. I oczywiście to się przeniesie automatycznie na plony, które uzyskamy. Ja się kieruję tą dewizą, że to, co przez korzeń, nigdy nie dostarczymy przez liście. I należy, moim zdaniem, przeliczyć sobie też koszty tego, co my wypryskujemy, dostarczamy A co możemy liściom, stracić? a co możemy dostarczyć, Ale jaki jest stracić koszt też tego, już. co dostarczymy przez korzenie, tak? Bo tam w korzeniach, jeżeli będzie próchnica, to nam się to skumuluje, jeżeli będzie zabiegu, czegoś za mniej dużo, dyspozycji. to w momencie, kiedy będzie za mało, to nam ta materia organiczna to odda drzewom i drzewa z tego skorzystają. Jeszcze jedna rzecz, która mnie przekonała do tego produktu, to jest to, że no, ten produkt jest rzeczywiście Inny od wszystkich różnych. inny. Tak, może pokażemy, jak on wygląda. No, tak? pokażemy. Może nalejemy, zobaczymy, czy nam się uda. Jeszcze mówię, że jest za gęsty, moi drodzy, to trochę wody od góry, tak? Też może gęściej, ponieważ to jest produkt organiczny i węgiel wiąże, tak już nas poleci, tak? W ten sposób, ale spójrzcie, nie bójmy się tego wziąć w ręce. A tak, produkt organiczny, tak, węgiel i woda. No i to, co powiedziałem, no to mnie przekonało, że to jest produkt, który rzeczywiście, jak widać, zawiera tą masę organiczną. To nie jest woda, tylko to jest no, rzeczywiście coś, co na pewno ma w sobie dużo tych wszystkich elementów, które nam są potrzebne, żeby poprawić. A, dobra. O, właśnie.
to jest produkt właśnie, o którym mówimy. Produkt, który nie jest wodą, ale jest konsystencją, jak ja mówię, podobny do asfaltu. I rzeczywiście, jeżeli zastosujemy 250 litrów na hektar, no to na pewno będzie efekt działania tego produktu. Moi drodzy, myślę, że na dziś dość sporo informacji, a to nie jest wszystko, co chcieliśmy z Panem Pawłem Wam przekazać, także szykujcie się na kolejny odcinek. Proszę Państwa, ja jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć o technicznym sposobie jak rozlewania A to jest karbohumiku. Każdy ma swoje już takie Tak, podobne. karbohumiku. Jak ja to robię? Ja aplikuję karbohumik przy pomocy łyżki. W taki sposób, że do opryskiwacza 1000 litrów wody aplikuję 50 litrów karbohumiku. Mam mieszadło włączone, czyli cały czas miesza no się dobrze. z Może osadzać, wodą, tak, no. czyli nie ma problemu z osadzaniem. Wyprowadzam wąż, na końcu węża łyżka, która powoduje rozpryskiwanie dosyć szeroko i to jest najlepszy sposób według mnie, nie przez dyszę, Tyle, ile gospodarstwo różnych sposobów, ale Tak. okej, super, dobrze. ale to jest według mnie dobry sposób. No i super.